Cześć, siemanko. Ten film będzie bardziej dla osób, które sobie chcą zobaczyć, jak wygląda rozbiórka takiego laptopa. Tutaj bardziej skupię się nad tym, żeby go rozebrać, przeglądnąć i zobaczyć, co on tutaj w środku ma wrzucone. Jeżeli kogoś interesują tego typu filmy, też będą pojawiać się co jakiś czas na kanale i na ten moment będą to raczej osobne produkcje wrzucane gdzieś tam pomiędzy innymi filmami. Dla tych, których interesuje tego typu sztuka w akcji. Więc zaczynamy, nie przedłużając. Jedziemy zobaczyć, jak to tutaj jest skonstruowane i co to tutaj ma w środku. Tutaj mamy klapkę RAM, wlutowane 64 MB i wolny slot na ewentualną rozbudowę. Następnie tutaj pod tą klapką, czekajcie, zachodzę w głowę, co tutaj może być pod tą klapką. Być może tutaj będzie jakieś miejsce na modem, dlatego że nie bardzo mi to wielkościowo odpowiada na dysk. Natomiast RAM już mamy na wierzchu, więc co my tutaj mamy? Czekajcie, o, dobra. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy zatokę na modem, mamy tutaj modem Sircoma z gniazdem i możliwością dołożenia gniazda RJ45. Akurat w tym przypadku jest zwykły fax modem. Myślę, że możemy sobie go tutaj na tą chwilę wymontować, bo zaglądniemy, co tutaj całościowo siedzi w środku. Ok. Wyciągniemy sobie dysk. Klapka na bok. I mamy tutaj dysk w kieszonce ze specjalną szpatułką do wyciągnięcia. Jest to dysk oryginalny Toshiby na IDE, 10 GB, 4200 obrotów w kieszonce. Ale generalnie, gdyby ktoś sobie kupił taką Toshibę i tej kieszonki by akurat nie było, to też nie będzie problem, bo z tego co widzę, można go włożyć równie dobrze bez tej kieszeni. Ok, z tej strony mamy baterię. Tutaj wyciągamy ją w ten sposób. Bateria jaka jest, każdy widzi. Baterię jako taką możemy wyciągnąć i wymienić tutaj w slocie. Ona jest w takiej opakowaniu. Wyciągnąć, włożyć i ogień. I generalnie zostaje nam tutaj kilka śrubek do wykręcenia. Myślę, że to sobie przyspieszymy i wrócę do tematu, jak będzie coś ciekawszego. Więc tak, co jakiś czas, mając retro laptopa, warto sobie zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Dobra, mamy to i teraz tutaj sobie mogę popatrzeć, jak wygląda temat baterii. Bateria tutaj, jak zdążyliście zauważyć, bądź też nie, bardzo dobrze się stało, że rozebrałem tego laptopa. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę,
ta bateria wylała. Ona wylała, ona po prostu pociekła po kablach. Tutaj gniazdo jeszcze nie zdążyło się skorodować, ale już pomału jest problem. I samą baterię też będzie trzeba w jakiś sposób tutaj odtworzyć. Myślę, że te baterie uda mi się w jakiś sposób zregenerować. Zaraz sobie zobaczę, jakie napięcie mają tutaj te baterie. I też tą baterię BIOS sobie chyba będę musiał zrobić na nowo. Patrzcie, to jest wszystko już wylane. Masakra. Masakrator. Ile tutaj mamy? 1,5 V i 1,5 V. Więc myślę, że założymy sobie tutaj jednego Maxcella. Wykorzystam sobie do tego te kabelki i myślę, że może nawet na tym filmie pokażę Wam, jak się to robi. Ten film też będzie, myślę, trwał troszkę dłużej niż standardowe, no ale to już tak jak mówię, to jest dla tych, którzy lubią bardziej technicznie i dla tych, którzy lubią sobie popatrzeć, jak co jest zbudowane. Ok, czy tutaj będę rozbierał ten wafer? Myślę, że też sobie go wykręcę. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zobaczyć, w jakim stanie jest membrana samego głośnika, bo być może trzeba ją tylko delikatnie naoliwić i będzie sobie żyć dłużej. Jeżeli jest w kiepskim stanie, chciałbym to wiedzieć wcześniej, żeby tutaj móc uprzednio wcześniej zadziałać i zrobić tak, ażeby ona sobie żyła jak najdłużej. Tak, mamy tutaj 5. rodzaj śrubek, to są B5. B5 jest tutaj głównie cały osprzęt płyty głównej skręcony. W jakiś sposób tutaj sobie później to posegreguję. Tu mamy jeszcze F6. Ale bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, że to wszystko jest tutaj tak poopisywane, bo na dobrą skalę ja nie muszę tutaj wszystkiego tak super ogarniać i jednocześnie nawet jeżeli czegoś tam nie dostrzegę, nie dopatrzę, to mam to opisane. Mamy tutaj panel audio. Tak jak mówię, świetna sprawa, że tutaj mamy to z regulacją głośności, natomiast w Toshibach generalnie jest to standard. I troszkę żałuję, że nie jest to standardem w Dellach. Kolejny rodzaj śrubek mamy w przypadku głośnika niskotonowego, ale to chyba nie będzie jakiś większy problem. Zdejmiemy sobie te śruby. Jakby to Grzegorz z kanału Grzegorz opowiada, robimy dekompozycję do tego laptopa. Kurde, podoba mi się to słowo. Podoba mi się to słowo. Jest to fajna akcja. Swoją drogą pozdrawiam kolegę po fachu, jeżeli ogląda. Proszę, B8, B8 do B8. Ok, tutaj mamy tak, tutaj mamy tak. Tutaj tą zaślepkę myślę, że sobie mogę teraz wyjąć. To jest komora tutaj baterii jeszcze dodatkowo do gniazd. A tutaj mamy całą sekcję, która nam robi zasilanie. Aha, dobra, bo ona tutaj jest jeszcze na slocie. Kurde, popatrz, popatrz. Tu jest na slocie i tu jest jeszcze... No skurczybyk, ale to jest... Szczerze powiedziawszy dziwnie to jest pomyślane, słuchajcie. Tutaj mamy jakby całą sekcję, która idzie od zasilania baterii. No i w sumie byłoby wszystko ok, tylko że do tej samej sekcji jest podłączony jeszcze głośnik niskotonowy, z tego co widzę. A sam głośnik niskotonowy i to wszystko jest podłączone tym gniazdem do płyty głównej. No, jakieś takie to rozwiązanie dziwne. No ale ok. Załóżmy, że tak to właśnie ma wyglądać. I tutaj mamy następną śrubkę z tego gatuneczku. Ok. No i słuchajcie. Sam głośnik niskotonowy, z tego co widzę, wygląda tutaj jak najbardziej ok. Membrana jest... Kurde! Szczerze powiedziawszy, jak nowa. Sam głośnik jest też słusznej masy, więc podejrzewam, że reprodukcja dźwięku też będzie niezła.
Nie wiem, jak tutaj działa to pudło rezonansowe. Natomiast całkiem podobną konstrukcję ma Dell XPI, który jest z głośnikiem mono. I ten dźwięk tam jest naprawdę, zwłaszcza w grach DOS, taki fajny, niski. No wow. Więc mam nadzieję, że tutaj również jest przynajmniej choć w połowie tak dobrze. A może nawet i lepiej. Dobra, słuchajcie, tego już może nie będziemy sobie tutaj ściągać, bo nie widzę powodu ani potrzeby, żeby to robić. Na ten moment tutaj na pewno sobie wezmę i wyczyszczę rdzeń procesora. Przygotuję układ chłodzenia, wyczyszczę go również. No i myślę, że tutaj mamy tyle. Nie potrzebujemy tak naprawdę tutaj więcej nic rozbierać, ze względu na to, że wszystko, co potrzebowaliśmy, mamy na wierzchu. Co tutaj jeszcze mógłbym Wam pokazać? To mógłbym Wam pokazać tutaj chipset dźwięku Yamahy, który znajduje się pod tą folią. I tutaj mamy, jak widzicie, Yamaha XG. Jest to chipset dźwiękowy produkcji japońskiej. I jego reprodukcja dźwięku jest ponoć naprawdę bardzo dobra. A jak jest w rzeczywistości? Nie omieszkam sobie sprawdzić. Rzućmy okiem jeszcze raz na całość. I tak, tutaj wydaje mi się, że to, co można było sobie ściągnąć, żeby sobie to wszystko fajnie ogarnąć, przekonserwować i sprawdzić, zostało wykonane. Więc na tym etapie my będziemy sobie pomału kończyć. I na tym etapie jeszcze możemy sobie przejść do przygotowania samego palm restu do regeneracji. Płyta główna na bok i wracamy tutaj do palm reściku. Dobra, słuchajcie, tutaj jest sprawa dość gruba, bo do rozebrania jest kawał tego wszystkiego. Czy ja to będę później potrafił złożyć do kupy? Tego szczerze powiedziawszy nie wiem, a mam nadzieję, chciałbym przynajmniej, żeby się to udało. No ale tak, żeby to tutaj wszystko rozebrać, może inaczej, może ja wcale nie muszę tego tutaj rozbierać. Może po prostu wystarczyłoby, żebym ja to w jakiś porządny sposób zabezpieczył i wtedy przeszedł do regeneracji samego tego tutaj elementu, tak? No bo reszta jest jak najbardziej ok. I chyba w tę stronę pójdę, wiecie co? Nie będę tego rozbierał, bo boję się, że mogę mieć później problem, żeby to tak, w ten sposób złożyć. Jest to dość tutaj konkretnie porobione, więc chyba to zostawię tak, jak jest. No więc zdecydowałem się na pomalowanie palm restu, więc zabezpieczyłem go do malowania. W związku z tym, że nie chciało mi się, jak wcześniej wspominałem, rozbierać całości, myślę, że jak najbardziej tutaj wszystko jest dobrze zabezpieczone. No i co? No i idziemy wybierać jakąś farbę, nie? No i tak, elementy odtłuszczone alkoholem izopropanolem, wszystko zabezpieczone. Odkryte tylko to, co chcemy pokryć farbą. Farba kupiona. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz będę używał tych sprayi i nie jestem co do nich na 100% pewny. Natomiast dla dobra eksperymentu niechaj się stanie. W razie jakby nie poszło, zawsze zostaje nam jeszcze folia karbon, więc nic straconego. Sprawdźmy. Pierwsza warstwa obudowy już schnie, a tymczasem myślę, że na spokojnie mogę sobie przygotować klawiaturę do położenia warstwy regeneracyjnej. Dzięki temu, jak zejdę za chwilę sobie położyć mat zabezpieczający na palm rest, to będę mógł jednocześnie położyć go na klawiaturze i myślę, że później do 40 minut będę mieć jedno i drugie gotowe. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę, jeżeli się dobrze za to zabierzemy, nie trwa to nie wiadomo ile czasu, bo no powiedzmy sobie szczerze, ja dzisiaj o godzinie gdzieś około 7:30 rano chwyciłem się za ogarnianie tego kadłubka. Mamy na ten moment godzinę 10. Ja już jestem na etapie takim, że
Palmrest mam zabezpieczony, pomalowany, całość mam rozebraną, przeglądniętą. Przygotowuję na ten moment klawiaturkę. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, do godziny 12 będę mieć w miarę tutaj temat cały poogarniony. Przynajmniej do tego stopnia, że zacznę go sobie pomału składać. Więc wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, zejdzie mu z tym dłużej, ale też nie musisz tego robić od razu. Możesz sobie to robić etapami i sprawi Ci to nie mniej satysfakcji. Generalnie ja osobiście bardzo lubię w ten sposób grzebać w sprzęcie. Sprawia mi niesamowitą satysfakcję moment, w którym doprowadzam takiego właśnie niejednokrotnie zdezelowanego laptopa do porządku. Później aż przyjemnie jest wyciągnąć taki sprzęt z gablotki i sobie z niego pokorzystać, biorąc pod uwagę czasem w jakim stanie te sprzęty do mnie przychodzą. Generalnie ta Toshiba w jakimś super złym stanie w sumie nie była. Natomiast no jakby wszelkiego rodzaju sprawy czyszczenia, doprowadzania tego do porządku. Wiadomo, to jest sprzęt, który ma ponad 20 lat i nie czarujmy się. Jeżeli ktoś spodziewa się, że 20-letni laptop będzie wyglądał jak nowy z salonu, no to spieszę z odpowiedzią: nie będzie. Natomiast Ty jesteś w stanie sobie ten laptop doprowadzić do takiego stanu. Wiecie co? Muszę zamknąć okno, bo zaczęła się akcja na zewnątrz. Jak co dzień, kiedy chcę nagrywać, akurat tutaj chłopaki biorą się za wycinanie chodników, docinanie drzewek, dmuchiwanie liści i tym podobne. Także dogrywamy się, musimy mieć jakieś takie spójne synchrony. Się zdarza. Ok. Klawiaturka pomału zaczyna wyglądać, chociaż jeszcze jej tutaj troszkę zostało. Tak gdzieś myślę, że do 10 minut ja sobie podejdę tam zobaczyć, jak wygląda temat Palmrestu i może uda się położyć bezbarwną matową warstwę na jedno i na drugie. Resztę czyszczenia sobie przyspieszymy i widzimy się na dole. Dobra, robimy przerwę i schodzimy na dół do pracowni, do piwnicy, zobaczyć, jak wygląda kwestia lakieru i czy możemy już położyć bezbarwny. Przy okazji ogarniemy sobie klawiaturę. Słuchajcie, efekt jak najbardziej ok. Uważam, że jak będzie fajnie wyschnięty, to powinno być jak najbardziej dobrze. Natomiast co do sprei, które zakupiłem wcześniej, absolutnie ich nie kupujcie. Mają złe końcówki. Gdyby nie to, że miałem swoją prywatną końcówkę, nie byłbym w stanie ogarnąć tego projektu. Więc no cóż, położymy sobie mat na klawiaturę i za jakieś pół godziny, nie wcześniej, położymy sobie mat na Palmrest, który jeszcze póki co delikatnie nam tutaj dosycha. A teraz obiecane słów kilka o zrobieniu nowej baterii BIOS. Jak widzicie, tutaj mamy dwie bateryjki warty o
nominalnej wartości 1,5 V na każdą baterię, więc zasadniczo tutaj nie będzie stało nic na przeszkodzie, ażeby użyć jednej baterii 3V. Myślę, że z całego tego setu odzyskamy sobie tutaj jak najbardziej te kabelki. No i teraz co robimy? Robimy sobie takiego ślimaczka z całych tych drucików, które nam tutaj wyjdą. Pierwsze sobie je skręcamy, żeby nam się nie miotliły. Natomiast później robimy sobie taką zwijkę. I robiąc zwijkę, o, dobra, gdzie potrzebujemy mniej więcej coś takiego. Czekajcie, złapiemy tutaj fixa. O, takie coś potrzebujemy. I to samo robimy z drugiej strony, pamiętając, że czarny do minusa, czerwony do plusa, bo to jest jakby dość istotne w tym wszystkim. Samą baterię, ja osobiście używam baterii Maxella. Są to baterie CR1220, 3V, które tak naprawdę zastępują nam z powodzeniem te dwie baterie warty, które tutaj były zainstalowane wcześniej. Taką baterię wyciągamy sobie, wiadoma rzecz, z opakowania. Na razie ją tutaj na bok położymy. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze kawałek koszulki termogrzewalnej i zapalniczkę. No to tak, czerwony plus, czarny minus i już sobie tutaj spróbujemy to zaraz zagrzać. Ok, tu mamy, tutaj chyba też mamy. Możemy sobie to tutaj lekko spozycjonować w tył i same kabelki też sobie tutaj lekko cofniemy. I teraz z takiej pozycji spróbujemy sobie to tutaj zagnieść. Może nie jest to jakieś full, nie wiadomo jak, profesjonalne, natomiast będzie działać, przynajmniej wydaje mi się, że jak najbardziej powinno. Nie pierwszy raz robię tę prowizorkę. Widzicie? Mamy czarny kabel idzie na minus, czerwony kabel idzie na plus i powinno nam teraz zagadać. Czy zagada? Sprawdzimy na dalszym etapie składania tego sprzętu. Ok, tam nam wszystko schnie. Tutaj zasadniczo mamy tak zrobione, że jesteśmy na etapie składania wszystkiego w całość. Skoro składamy wszystko w całość, no to możemy tutaj nałożyć pastę termoprzewodzącą. Zrobię to troszkę tak prowizorycznie, ale tak, znaczy w sensie prowizorycznie, bo kawałkiem tamtej uszkodzonej koszulki termozgrzewalnej, natomiast no, czy to jest jakaś różnica? Przecież nie ma. Nieważne czym się nakłada, ważne, żeby było nałożone dobrze. Ok, układ chłodzenia mamy wyczyszczony, wydmuchany. Tutaj, kurczę, niczego nam już zasadniczo nie brakuje, więc myślę, że możemy sobie go tutaj ładnie przyłożyć. I tak jak mówiłem wcześniej, pamiętamy o tym, jak wkręcać śrubki, tak? Nie wkręcamy ich jedna na maksa, druga na maksa, tylko wkręcamy je kątowo, każda ze swoją odpowiednią siłą nacisku. Generalnie wszystkie śrubki mamy opisane, więc no jedziemy sobie od jedynki. Nawet gdybyście mi w jakiś sposób tam wierzyli bądź nie wierzyli, no to tutaj mamy opisane 1, tutaj teraz mamy opisane 2 i tutaj mamy 3 i tam mamy 4 do takiego pierwszego delikatnego styku. I kiedy już mamy ten styk wstępny, no to robimy sobie po kilka obrotów tak naprawdę każdej śrubki, aż równomiernie dociągniemy sobie cały układ chłodzenia do rdzenia. Myślę, że zaraz będzie już ok. Super.
No i co? No i jesteśmy z tym w domu. Powiem Wam, składam tego laptopa bez żadnego manualu. Mam nadzieję, że nie popełnię tutaj żadnego tak zwanego faila. Przynajmniej nie takiego, który byłby w jakiś sposób nieodwracalny. Ok. Zapalniczkę sobie możemy już tutaj odłożyć na dół. W piwnicy schnie nam obudowa i klawiatura. Co z tego będzie, zobaczymy. Bo powiem Wam szczerze, że ta bezbarwna farba poszła w takie mleko i mam nadzieję, że się nie zetnie w żaden sposób, bo się troszkę zdenerwuje. No ale kto nie ryzykuje, jak to mówią, ten nie pije szampana. Tutaj mamy. Teraz sobie tutaj możemy wziąć tą zaślepkę. I tu z tego co widzę mamy śrubkę B8. Które to były B8? H. B8 to były 8 mm, czyli zakładam, że to było to. Na oko ma 8 mm, a zasadniczo akurat co jak co, ale oczy mam dobre. Ok, to mamy złożone, tutaj też to w jakiś sposób mamy. Tutaj z tego co kojarzę było to, w jakiś sposób to było tutaj zamontowane. Moment, muszę się dobrze zastanowić. Bo czekaj, to było jakoś tak. Dobra. Czyli tutaj trzeba jeszcze ten napęd wyjąć. Tutaj dopiero siadało nam to. Dokładnie tak. I to pierwsze trzeba skręcić, tak? Tutaj były F6, czyli śrubki 6 mm. Czyli obstawiam, że tutaj mamy 6 mm. Więc jedziemy. Ciach. B5, czyli tu będzie ta śruba. Cyk. Również tutaj mamy B5 i B5 sobie tutaj przykręcimy. Czekaj, czy ja to dobrze tutaj mam? Nie, no chyba tak. Dobra, B5 sobie spróbujemy tutaj przykręcić. O, będziemy to monitorować. Jak będzie źle, no to będziemy poprawiać. Chuj. Sorry. Tutaj mamy tak. I to nam się tutaj w tym momencie fajnie zgadza. No i teraz przechodzimy do stacji FDD. Ona z tego co kojarzę przychodziła nam tutaj. Tak. I dobra, siadała nam tu. Tutaj się ją wpinało w tę taśmę. Koszyk do góry. Czekaj. Wychodź. O, dobra. Tutaj mamy tak. I składamy to. Cyk. Mam nadzieję, że to klei, a nie, że taśma szczeliła. No ale okej. Będziemy się martwić, jak nie będzie działać. Ok, to mamy. Tutaj mamy podłączony wafler, tu mamy podłączony dźwięk. Tutaj była jakaś śrubka, ale z tego co kojarzę, to było z tym brakietem. Braket tutaj jakoś takoś chodził. Właśnie tak. Właśnie tak, ale no właśnie. No i tutaj kolejność to jest, kurde, z tego co widzę, podstawa. Dlatego, że wychodzi na to, że to było tak. O. I mając to w tej chwili skręcone, tutaj możemy sobie dać śrubę i podejrzewam, że to była ta B6, ale gdybym się mylił, no to zaraz mnie tutaj sam układ tego wszystkiego poprawi. Dobra. To mamy. Tutaj chyba była z Palmrestu. Na razie nie będę jej wkręcał. Zweryfikujemy sobie to później. Dobra, to mamy skręcone. I zasadniczo na tym etapie myślę, że możemy sobie zaczekać na Palmrest, no bo tak naprawdę, no co nam więcej zostało. Mam nadzieję, że coś z tego tam będzie i nie będzie tragedii, więc no cóż, czekajmy.
Dobra, słuchajcie, żeby tego nie przeciągać w nieskończoność, skróciłem możliwie najlepiej jak się dało całą drogę regeneracji tego kadłubka. Generalnie widzieliście, jak było zabezpieczone, czym było malowane i widzicie teraz efekt końcowy. Generalnie, jak już zdążyliście zauważyć, wyszło to całkiem zacnie i tak na dobrą skalę naprawdę wygląda to dobrze. Jedyny problem, jaki się tutaj pojawił, to niestety, ale no farba. Co mogę powiedzieć na temat sprayi? Nigdy nie kupujcie sprayi w sklepie pod tytułem Bricomarché. Kupiłem srebrny, gdzie musiałem wymienić końcówkę i gdyby nie fakt, że miałem swoją, nie byłbym w stanie tego pomalować, bo ona zapchała się po drugim naciśnięciu i zaczęła pluć jakimiś farfluclami. Natomiast, no, co będziemy wiele gadać. Widzieliście zregenerowaną w tej chwili klawiaturę i generalnie, jeżeli o mnie chodzi, czy ten efekt takiego połysku jest zły, nie, no wydaje mi się, że jest ok. Natomiast no, to miał być mat. Ja kupowałem bezbarwny mat. A jak zdążyliście słusznie zauważyć, mamy połysk. Generalnie, tak jak mówię, jest tutaj ok. Mi to generalnie pasuje. Niemniej, gdybym to robił pod klienta i klient nastawiłby się na mat, przyszedłby zobaczyć połysk, nie wiem, gdyby to o mnie chodziło, no nie wiem, czy bym w coś takiego poszedł. Bo jeżeli płacę za coś i chcę i wymagam, no to nie biorę czegoś, co wygląda zupełnie inaczej względem moich własnych oczekiwań. No ale reasumując, udało się, pacjent przeżył, złożony. Mamy tutaj w tej chwili wszystko z powrotem poskładane do kupy. Mamy rozbudowaną pamięć do 128 MB i myślę, że tu więcej szaleć nie będziemy. Te 128 MB na te potrzeby, jakie będę miał względem tego laptopa, w zupełności wystarczą i nie ma co szaleć do góry. I w tej chwili myślę, że to będzie tyle. Na tym etapie ten film sobie zakończymy. W związku z tą Toshibą powstanie jeszcze przynajmniej jeden film, gdzie będzie już postawiony Windows 98 i DOS i gdzie sobie omówimy funkcje, możliwości, dźwięk i ogólnie to, co można zrobić z tym laptopem w dzisiejszych czasach, wracając sobie do retro systemów i retro gier. Niemniej dziś i tak odcinek wyszedł mega długi, ale przynajmniej pokazałem Wam mniej więcej drogę, jaką przechodzi u mnie laptop od momentu zakupu do momentu do włożenia w regał, bądź użytkowania, tweakowania, czy też później wgrywania systemów i korzystania z retro gier. Jak widzicie, praktycznie każdy jeden sprzęt, który przychodzi, jest odtwarzany do takiej postaci. Wygląda później, można powiedzieć, jak nowy, jest odtworzony. Mamy tutaj położoną warstwę srebrną, na to mamy przykryte warstwę mat. Więc jest to zabezpieczone na tyle, że sam lakier nie będzie się nam ścierał i ta powierzchnia jest zrobiona dużo lepiej niż zrobił to producent w oryginalnym pokryciu tego Palmrestu. Mamy nałożoną nową pastę termoprzewodzącą, mamy zrobioną nową baterię BIOS. Generalnie tutaj wszystko powinno nam już od teraz ładnie i pięknie śmigać, jak od nowości, gdybyśmy wyciągnęli z pudełka ze sklepu. Więc tak, na ten moment, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Będzie mi miło, jeżeli wrzucicie jakiś komentarz w związku z takim contentem, czy pasuje Wam oglądanie takiego grzebactwa w sprzęcie i generalnie, czy takie filmy do Was trafiają. No i jeżeli takie filmy do Was trafiają, myślę, że możecie śmiało rozważyć subskrypcję, bo nigdzie się nie wybieram i mam nadzieję wrzucać dużo więcej kontentu na ten kanał. Dzięki, cześć!